Dzień dobry, moi drodzy. No, u mnie mróz trochę zelżał, muszę wam powiedzieć. Jest całkiem miło i przyjemnie. Dzisiaj jest ile stopni? -3. Także wspaniała wiadomość. Cieplutko, fajnie, milutko i przyjemnie. No, nie wrzucam filmów, bo słuchajcie, nie bardzo jest o czym wrzucać filmy. Jak wiecie, zajmuję się mamą, zajmuję się tatą, więc jakby schemat życia i proza życia codziennego jest po prostu taki sam, raczej mało interesujące, a nawet jak interesujące, to niekoniecznie no jakby mama czy tam tato chcą się pokazywać, nie? Także muszę zachować tą prywatność. Poza tym, słuchajcie, ja jak zwykle w moim lesie, wszystko fajnie jest. Znowu przypruszyło dzisiaj troszkę. O, bym się wyrypał. Znowu jest fajnie, milutko, biało, czyściutko. No, ale to już nie te mrozy, co były, nie? Heniu, tam u ciebie tam mocno przymroziło podobno. No, uważajcie. Ja cały czas myślę, ludzie sobie dadzą radę, ale o tych biednych zwierzakach, nie? No, dzikie to chyba też sobie dadzą radę, ale ja wiem, takie hodowlane, no ja nie wiem. No, także trzeba pilnować piesków, smarować im wazeliną nóżki na takie zimne, na te mrozy, na lód, na śnieg i co? No, dbać o tych młodszych braci w wierze, nie? To tak się by mówiło? Tak się mówiło chyba. Tak jak mówiliście, w domu najlepiej się przeprowadza rekonwalescencję, także mamunia czuje się całkiem dobrze, bo na pewno jesteście zainteresowani. Mama się czuje całkiem dobrze, ale wiadomo, jeszcze jest no taka słaba, musi co chwilę odpoczywać. Wiecie, jak to po operacji, no ale po 80 obyśmy wszyscy byli tacy sprawni jak moi rodzice, prawda? Wszyscy... O kurde, znowu mi się wyrypał. Czego wam wszystkim serdecznie życzę. A co jeszcze? No odzywam się. W piątek idziemy na zabawę. W piątek jest zabawa. Idziemy na zakończenie, nie wiem, to zakończenie karnawału? Czy jeszcze nie? Jak to jest? Nie pamiętam. No ale nieważne. Idziemy na próbę do Fabiana, na próbę jego zespołu. Pokażę wam, jak grają chłopaki, jaki mają fajny zespół. No i oczywiście później zabawa we świniarni. Tak się nazywa klub dyskusyjny, klub filmowy, świniarnia. Tak to nazwiemy. Także będzie na pewno wesoło. Ale jeszcze muszę wam jedną rzecz powiedzieć. Zapraszam was przede wszystkim do subskrypcji. Subskrybujcie kanał, dajcie łapki, polecajcie, niech się niesie, niech może troszkę więcej ludzi będzie mi oglądało. Ja wiem, że teraz nie są fascynujące odcinki, tylko są takie z Polski, co macie generalnie codziennie. No macie to samo za oknem, to co ja wam pokazuję, nie? No ale bardzo was proszę, jeśli macie taką możliwość, albo jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrypcji, zapraszam do oglądania, zapraszam do polecania, zapraszam do podbijania. Także na pewno będę bardzo wdzięczny, ale chciałem wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Kupiłem wczoraj bilety i słuchajcie, na dowód tego wam za chwilę wrzucę płatność kartą, ile mnie to wyniosło. Także słuchajcie, udało mi się całkiem nieźle, bo w sumie za bilety zapłaciłem łącznie z Flixem, czyli z tym PKS-em, że tak powiem, z Iłowy Żagańskiej do Wrocławia. Oj, co się wystraszyłem. Psiut mnie zgonił. Chodź tu. O, się wystraszyłem. Pies mnie złapał. O matko. No taki mały. Jack Russell, ale pani skręciła i on się chyba zapóźnił. Dobra, nieważne. O, się zlękłem. Ciekawe, czy się nagrało. No i łącznie z tym Flixem zapłaciłem 1230, 1300 zł. To jest
No jeden z tańszych biletów, który kupiłem, no dobra, no za pierwszym razem to chyba za 980 zł w ogóle doleciałem na Filipiny, a chciałem wam powiedzieć takie moje spostrzeżenia a propos biletów, albo jak będziecie się wybierać. Słuchajcie, ktoś tutaj nas robi mocno wciula w Europie, bo generalnie te bilety jakby europejskich linii są w cholerę drogie. Ja rozumiem, że koszty utrzymania takiej firmy i koszty życia i same koszty prowadzenia działalności gospodarczej i samych wydatków i ubezpieczeń są bardzo drogie, no ale no sporo płacimy. Zobaczcie, ta azjatycka, bo ja lecę skutem z Aten do Cebu zapłaciłem tam 980 zł, a jakbym chciał normalnie polecieć z Wrocławia do Aten, no to ceny tam Armego, czy jak to się tam nazywa, te greckie linie, 800 zł, 700 zł, normalne ceny. No mi się udało wyhaczyć Ryanaira za 200 chyba 1 zł, no ale plecak będę miał większy, no to musiałem tam dokupić tam za 100, nie? No to 300 zł udało mi się Ryanaira złapać, ale no lecę wcześniej o praktycznie 1 dzień. Będę w Grecji czekał prawie 11 godzin. No, także pod tym względem, ale za to potem do Singapuru, w Singapurze 4 godzinki, akurat stru, obiadek, zakupki jak zwykle, bo tam chcę coś sobie kupić i co? I lecę dalej, nie? I lecę dalej, ląduję w Cebu, już nie chciałem do tej przeklętej Nili, którą tak no jakoś nie jest mi dobrze tam te zmiana tych terminali, to wszystko jest takie dupy, powiem za przeproszeniem. Nie lubię tam, nie lubię. No to lecę sobie do Cebu, potem biorę sobie jak zwykle skuterek, stru, 35 minut, jestem sobie w dżecie i ląduję w Tagbilaran na Bohol. No, potem z Tagbilaran to już sekund 5 biorę sobie znowu skuterek na autobusik i potem 2,5 godzinki i jestem w mojej ukochanej Andzie. Także już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, mogę już wam zapowiedzieć i mogę wam pokazać zresztą. Mam wędki, które sobie zaraz wysyłam. Zresztą zrobię odcinek paczki na Filipiny. Także pójdziemy na Pocztę Polską i sobie zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Zorientowałem się wszystkim. Nie będę wysyłał żadnych balikbayan, czyli tam, no, nie wiem, no, rzeczy z podróży, czy tam, nie wiem, coś takiego to się nazywa. Ale z Polski nie można wysłać, z Niemiec można wysłać. Ja o tym wiedziałem dużo wcześniej. Tam chyba kosztuje 200 euro teraz taka paczka balikbayan, ale wcale to nie jest duża paczka. Ja myślałem, że to jest paleta, ale to jest duży karton, ale to nie jest paletowy karton, więc w ogóle mi się to nie opłaca. Wolę wysłać w mniejszych opakowaniach wszystko. I mówię, tą elektronikę zapytam się i nie wiem, jakoś znajdę, jak nie to DHL-em wyślę, czy tam jakąś drogą morską, czy coś tam. Także pod tym względem będą, słuchajcie, na pewno, co będzie? Będą wysłane wędki. Także wszyscy wędkarze, zapaleńcy, proszę was, ja jestem kompletnym amatorem. Mam 2 wędki z pokrowcem, mam podbierak, mam wszystko, ale mam wszystko wędki takie na spławik, jak do Nisulic zjechałem czy gdzieś, nie? Ale poproszę mojego szwagra albo siostrzeńca, żeby mi tutaj skompletowali, jakoś to zrobili, żebyśmy rzucali sobie na spinning, nie? Na spinning, nie znam się, czy da się to w ogóle zrobić? Proszę napiszcie, jak myślicie, czy w takich warunkach oceanicznych, morskich, no to jest Morze Bisaja tak zwane, no ale generalnie to tam Pacyfik się wdziera, nie? Przecież przez te wyspy, tylko te morza są nazwane między wyspami. Jak się nazywa Cebułańskie morze, Morze Bisaja, może jakieś tam inne Sulu i tak dalej, i tak dalej. To są tylko takie akweny nazwane, ale generalnie wdziera się tam Pacyfik. Napiszcie mi proszę, jeżeli ktoś się zna, jakie tam trzeba mieć blachy, nie blachy. Ja widziałem tam, muszę wam powiedzieć, jeden gościu łowi, ale on miał takie, nie wiem ile, no 10 cm, jeżeli to jest 10 cm, ale nie śmiać się proszę, no mniej więcej i rośnie. O dobra, zamknij się, Piotrek, bez wygupów. 10 cm, taką rybę i on taką blachą właśnie, że to znaczy to nie była blacha, to był no taka imitacja ryby, nie? Imitacja ryby. No, także słuchajcie, bardzo bym chciał, aby nam to wyszło. Kolejnym pomysłem jest
Ja tak zdradzam te moje pomysły, ale no wolę zdradzić teraz, niż później ma się ktoś pochwalić, że to ja wymyśliłem. No, także słuchajcie, na pewno będzie wędka i łowienie rybek. Będziemy sobie chodzić. To będzie pod ten piątkowy dzień wodny, tak? I będzie na pewno jeszcze... będzie na pewno... Boże, wyleciało mi z głowy. W ogóle, słuchajcie, mam... windsurfing do wysłania, ale ja mam ten na tym dmuchanym, jak to się tam nazywa, na tej desce takiej dmuchanej z żaglem. Mam to też do wysłania. Nie wiem, czy to teraz wysłać, czy następnym razem, bo muszę wam powiedzieć, że no teraz będę cyklicznie w Polsce. Już wam opowiadam, jak ole walą chłopaki na poligonie. To jest blisko poligon. Słyszeliście teraz? No, także cyklicznie będę w Polsce, już wam opowiadam. Będę co 4 miesiące w Polsce. Co 4 miesiące w Polsce. Chciałem wam powiedzieć, że rok ma 12 miesięcy. Ja mam 2 siostry i ja, czyli 3 osoby, czyli 4 miesiące na rok wychodzi mniej więcej. Także co 4 miesiące będę w Polsce. Także będziemy teraz następnym razem. Teraz jestem do marca, kwiecień, maj, marzec, tak, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i w sierpniu będę na 2 miesiące w Polsce. Taki mam plan, żeby sierpień, wrzesień, czyli grzybki, będę was zapraszał na grzybki, sierpień, wrzesień, a potem w październik, listopad albo sam październik weźmiemy sobie kampera i pójdziemy do Portugalii albo do Hiszpanii. Taki mam pomysł, tak sobie wymyśliłem. A dlaczego nie lecę teraz na Madagaskar i na Mauritius? Słuchajcie, powiem wam tak. Pierwsza rzecz jest taka, że muszę polecieć na Filipiny, bo mam pewne sprawy do załatwienia. Druga rzecz jest taka, że po prostu no chcę tam jechać, to następna rzecz, a kolejna sprawa, że bilety z Filipin na Mauritius są dużo tańsze niż z Polski na Mauritius, wyobraźcie sobie, dużo tańsze, no 4-5 stów są tańsze, a jak ja kupiłem bilet za 1200 zł, to praktycznie za pół biletu dopłacę, nie? Więc także spoko. Także to też będzie taki akcja wybuchowa. To znaczy jadę na miesiąc na Filipiny, a potem pakujemy się i lecimy na Mauritius i na Madagaskar, nie? I potem zobaczymy, ile nam to zajmie czasu, czy to będzie miesiąc, czy to będzie 2 miesiące. Potem wrócę znowu na miesiąc na Filipiny, albo już stamtąd bezpośrednio do Polski. Taki mam plan. Oczywiście przepraszam was bardzo, jak każdy się tam nastawił, no ale u mnie się zmienia wszystko jak w kalejdoskopie. Wiadomo dlaczego, wiadomo jak to jest. No dobrze, że na tyle mam na to czas, żeby sobie po prostu żonglować tym czasem i robić dla was i dla siebie oczywiście kontenty jakieś, które będziemy oglądać. A teraz wszystko jest podyktowane. Tym najważniejsze, że mama wróciła, rodzice są w domu, mają zapewnioną full opiekę, są zadowoleni, uśmiechnięci i tak dalej. Także wszystko jest w porządku, wszystko jest jak najbardziej dobrze. Jeszcze chciałbym wam serdecznie podziękować za wszystkie łapki, za wszystkie podbicia, za wszystkie komentarze. Moja mama czyta to wszystko, także serdecznie wam dziękuję. Jesteście przecudowną społecznością. Super, że zawsze jesteście na tym live'ie. Live zawsze będą w niedzielę o godzinie 19. O godzinie 19, czy to będą Filipiny, czy to będzie Polska. Robimy live o 19. Także na Filipinach będę wstawał po prostu o 2 w nocy, czy tam o 1 w nocy. A w Polsce, no to wiadomo, normalne czasy. Także bardzo mi się to podoba. Zawsze sobie coś tam pogadamy. Heja, co tam się dzieje i tak dalej. No, także słuchajcie, teraz co 2, co 3 dzień będą odcinki, no bo ja nie będę wam tutaj, wiecie, zawracał gitary, co tam u mnie, chyba że tam, wiecie, mama się będzie lepiej czuła albo coś, albo będą chcieli być nad tym, albo ja wymyślę jakieś gotowanie, bo gotowanie również lubicie. Dzisiaj serdecznie wam dziękuję za spacer, serdecznie wam dziękuję za to, że jesteście. Mam nadzieję, że jakość się poprawiła. Dziękuję również teraz. Cały czas piszcie mniej więcej, czy ta jakość jest ok, czy mikrofon dobrze zbiera. Dla mnie to jest bardzo ważne, tak żebyście byli zadowoleni z tej jakości. Już się troszkę nauczyłem, jak to zrobić, żeby
żeby jakość była lepsza, bo cały czas nie wiedziałem, jak ustawić ten program, w którym montuję DaVinci, jak to zrobić, żeby on nie kroił mi cały czas na 1080 albo 720 nawet. To teraz myślę, że te Full HD zawsze będzie lub więcej. Ja też jestem teraz ograniczony, słuchajcie, internetem, bo internet, jak wiecie, mówiłem wam w kolejnym odcinku, zlikwidowaliśmy kablówkę, a kablówka to internet, bo to jest zupełnie bez sensu, żeby to płacić, a ja wrzucam wszystko z telefonu, także spoko. Ja tu mam pakiet full internetu, niech to się wrzuca, mi się nie spieszy, także wszystko jest git. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, bardzo dziękuję za wszystkie paczki, za wszystko, co dostałem, wszystko się przyda, wszystko leci na Filipiny. Teraz kolejny odcinek będzie paczki i koszty wysyłki właśnie takich paczek, takich kartoników, co ja tam jeszcze zapakowałem, bo sobie zapakowałem jeszcze różne rzeczy, zapakowałem sobie sekatory takie, nie sekatory, tylko tasaki, ale takie tatusiowe, te ostrzałki do noży tych właśnie rzeźnickich, takie bardzo porządne, wszystko takie z PRL-u, okucie, takie drewniane, porządne, także sobie też to wysyłam, bo na pewno mi się to przyda w kuchni, bo oczywiście przecież my lubimy gotować, nie będziemy tam sobie żałować, także słuchajcie, bardzo wam dziękuję, zobaczcie, jak tu jest ładnie, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście, bardzo wam dziękuję, że jesteście ze mną, poproszę jeszcze raz o subskrypcję, łapki i tak dalej. Teraz trzymajcie się, na razie, oczywiście kochajcie się, przytulajcie się, uśmiechajcie się, bo to jest bardzo ważne, bo dobry bajer pół roboty, nie? Jak to się mówi, dobry bajer pół roboty, a samopoczucie i wiecie, uśmiech na twarzy to jest naprawdę bardzo ważna sprawa, no jakby dla samego samopoczucia, z likwidacji stresu, no, także, i chciałem wam powiedzieć, że uśmiech pali więcej kalorii niż złość. Tak się dowiedziałem. I wiecie, co pali jeszcze najwięcej kalorii? Nie powiem wam. Ale jeżeli się kochacie, to na pewno wiecie. Na razie, buźka, trzymajcie się. Czuwaj, druchny, druchowie. Na razie, cześć.